Dzisiaj będzie kolejny odcinek o tym, że jest tak niełatwo z Panem Bogiem. Tak wczoraj. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie we wtorek. To już jest przedostatni wtorek Wielkiego Postu, w który się widzimy. Więc pomału się zbliżamy już naprawdę coraz bardziej do końca. Dzisiaj słówko, które bardzo ładnie brzmi po grecku, bo brzmi tapeino, w sensie tam są dwa o na końcu, więc takie to słowo trochę chińskie po grecku, które się pojawia bardzo wiele razy w Ewangelii i chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli szczególnie w jednym miejscu. To słowo znaczy po polsku tapeino, znaczy dosłownie uniżam się, upokarzam się, umniejszam się przede wszystkim. Jak się łatwo domyślić, to słowo jest w Ewangeliach wiele razy, ale chciałbym, żebyśmy je dzisiaj zobaczyli szczególnie w pierwszym liście świętego Piotra, w 5 rozdziale. Jest tam takie zdanie. Chciałbym najpierw przeczytać całe zdanie, bo całe zdanie będzie nam dzisiaj potrzebne, żeby to słowo fajnie sobie zobaczyć. Święty Piotr mówi tam tak. Upokurzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Moi drodzy, o czym chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli, kiedy myślimy o tym upokorzyć się, umniejszyć się? Otóż mamy na pewno takie miejsca w życiu, takie miejsca w naszej wierze też szczególnie, gdzie nic nie czaimy, gdzie mamy takie coś, że mówimy do Pana Boga: Panie Boże, ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego to wszystko jest takie, jakie jest. Może coś w Twoim życiu się dzieje, może coś się dzieje na świecie, może coś się wydarza, może jest coś trudnego, może masz jakieś nieszczęście. No coś tam się dzieje i mówisz do Pana Boga: Panie Boże, weź mi to wytłumacz. Na przykład spotykać jakieś nieszczęście, może zupełnie niezawinione, w sensie nic nie zrobiłeś, żeby tak się wydarzyło, no a się wydarzyło. I mówisz do Pana Boga: Panie Boże, nic nie rozumiem. Albo może jest jakaś prawda wiary na przykład, jakieś wezwanie Boże, gdzie Pan Bóg mówi: to i to jest złe. Na przykład mówi: taka miłość jest niedobra. Mówi: taka miłość to nie jest rzecz, która prowadzi do szczęścia. I my sobie mówimy: no ale jak to, Panie Boże? Przecież wydaje mi się, że jestem taki szczęśliwy i że to, co robię, mimo że to jest właśnie niezgodne z tym, co mówisz, to wydaje mi się takie szczęśliwe. Co mówi święty Piotr? Upokurzcie się pod mocną ręką Boga. W sensie, w czym rzecz? Spróbujmy stanąć w takiej pozycji dzisiaj, względem tych właśnie sytuacji, gdzie nie rozumiemy, gdzie nie czaimy, gdzie mówimy Panu Bogu: Panie Boże, ja naprawdę jestem za mały i za głupi i nie rozumiem, o co chodzi. Ale w takim sensie, skoro jestem za mały i za głupi, to przyjmę jednak Twój punkt widzenia, a nie mój, bo Ty jesteś mądrzejszy, większy, lepszy, dobrzejszy, genialniejszy i w ogóle kochańszy ode mnie. I na pewno nie możesz mi proponować czegoś, co byłoby nie tak. Spróbuj dzisiaj upokorzyć się właśnie w takim sensie. Nie upokorzyć się w tym sensie, że będziesz o sobie myślał źle, czy będziesz o sobie myślała w jakiś beznadziejny sposób. Nie. Tylko upokórz się tam, gdzie nie rozumiesz czegoś, gdzie nie ogarniasz Bożego działania, gdzie Jego wezwania są za trudne i spróbuj sobie powiedzieć: Panie Boże, nie rozumiem, nie czaję, ale idę za Tobą. Słuchajcie, co się stanie? O czym mówi święty Piotr, kiedy człowiek tak zrobi? Zobaczcie, kiedy mówi: upokurzcie się pod mocną ręką Boga. Mi się to bardzo podoba ten obraz. To jest tak, jakby człowiek się schował pod bardzo mocną dłonią. Czyli jeśli pójdziesz za Bożym wezwaniem, a nie za własną mądrością, bo nie jesteśmy za mądrzy, tylko za Jego wezwaniem, to ta mądrość Pana Boga, te Jego drogi, może one nam się nie podobają, one nas ochronią. One sprawią, że jesteśmy wtedy bezpieczni. Mało tego, On sprawi, że to nas wywyższy. Nam się wydaje, że to jest upokorzenie, no bo przecież ktoś mi mówi, że wie lepiej ode mnie. Pan Bóg mi mówi: wiem lepiej od Ciebie, co dla Ciebie dobre. I mówimy: no dobra, to znaczy jestem beznadziejny. Ale święty Piotr mówi: jeśli to zrobisz, to On sprawi, że się wywyższysz. Czy nagle się okaże, że jesteś jeszcze lepszy, jeszcze mądrzejszy, niż mógłbyś być. I zobaczcie jeszcze, kto to mówi. Dlatego właśnie wybrałem ten fragment. Święty Piotr, ten, który zawsze był mądrzejszy od Pana Boga. Pamiętacie wszystkie jego sceny z Panem Jezusem, jak on pouczał Pana Jezusa, co Pan Jezus ma robić? Jak zawsze się wyrywał, że on wie najlepiej, o co chodzi i że on będzie prowadził. Święty Piotr się w końcu nauczył, bo ten list to już napisany dużo po śmierci Pana Jezusa. Nauczył się na pewnie własnym przykładzie. Upokurzcie się, bo Pan Bóg jest mądrzejszy. Tak jakby mówił: ja przez całe życie mówiłem Panu Jezusowi, co ma robić, no i skończyło się tak, jak się skończyło, bo go zdradziłem. Mówi: weźcie, przestańcie, nie ośmieszajcie się. Pozwólcie, żeby to On był mądrzejszy od was. Wtedy On was ochroni i On was wywyższy. I o to by dzisiaj chodziło w tym słówku: umniejszać, upokarzać się. Jakiś taki jestem rozgadany w tym tygodniu. No dużo teraz.
dużo, ale to nie szkodzi. Będzie fajnie. Będę mówić, fajnie, że już jest dłużej, bo było tak krótko. Bo zawsze jak się pojawia odcinek, jak jest 5 minut, nie? Na przykład tam 5:03, to zawsze jest jakiś komentarz. O, wreszcie jest jeszcze 5 minutek. A jeszcze 5 minutek akurat nigdy nie miało. No, 5:03 nie. raz miało. Co tam z zegarkiem siedzieliśmy. Było 4:40 ileś tam. 4:44. No, było. A tak w ogóle to jeszcze 5 minutek wróci. Nie powiem kiedy, ale wróci. No dobrze, to się upokuszmy. Mnie by się to bardzo przydało, bo ja zawsze jestem mądrzejszy od wszystkich, od Pana Boga.